belgijskich Ardenach na zboczu wzgórza wznosi się imponujący budynek. To ponad 150-metrowy gmach sanatorium du Bézil. Drzwi do kliniki zostały otwarte w 1903 roku, a obiekt od samego początku przeznaczony był jako miejsce rekonwalescencji dla osób zarażonych śmiertelną i ledwo wtedy uleczalną chorobą gruźlicą. Szpital czy klinika, jak kto woli, funkcjonowała do 2010 roku, kiedy to zmieniono jej przeznaczenie na dom dla uchodźców. Jak wygląda obecnie ta majestatyczna budowla i co robią ci ludzie na jej terenie, tego dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Dobra, musimy zrobić małą akcję desantową. Kuba lata dronem. Będziemy wchodzić sami na początek, dlatego że ogólnie, jak widzicie, każde miejsce opuszczone ma to do siebie, że nie zawsze chcą takich ludzi jak my. I tam na końcu tej ulicy są najprawdopodobniej robotnicy, którzy mogą tu przyjechać i kazać nam stąd wyjść. Więc jeśli by przyjechali, ktoś by podszedł i powiedział, proszę stąd iść, to wiedzą to do Kuby, a my będziemy mogli coś nagrać. Zhakowaliśmy system. I właśnie, żeby nie tracić czasu, dzielimy się? Ja na początku może się nie dzielił, tylko później się podzielił. Dobra, to dawaj na górę. Poinformowałem chłopaków o moim znalezisku, a mianowicie o tych dwóch typach. Chłopaki są już w środku, a ja sobie wbiję. O, słychać, że coś robią. No, kują. Słyszycie? Tam na końcu słychać młoty, jak chodzą. I nie chodzi mi tu o Łukasza i o Konrada. Byliśmy w takiej mistrzowskiej elektrowni, jednej z największych opuszczonych elektrowni w Europie, jak nie największej opuszczonej elektrowni w Europie, więc naprawdę fajnie, możecie to zobaczyć. A swoją drogą, jak takie miejsce gruźlicze, właśnie to jest ulokowane w górach i tak dalej, zresztą to widzieliście już z drona. No właśnie to jest strasznie zniszczone. Jeszcze w 2013 mieszkali tutaj uchodźcy. Od 2009 do 2013 oni mieszkali. Tak, i patrz, minęło niecałe 10 lat i jest masakra, ale zobaczmy, jaki widok na górę jest. To w ogóle zobaczcie, była podłoga keramitem wysypana, albo tu mogły być kwiaty, bo oni też dziś mieli taki ogród zimowy, ale on był chyba na środku. Zaraz poszukam. Śmieszne otworzę. My sobie tu chodzimy, a tam dalej kują. Ale tu na przykład to są łazienki. Historia tych łazienek jest taka, że pacjenci mieli codziennie prysznic i raz w tygodniu kąpiel w wannie. Oczywiście nie spotykali się, nie widzieli, aby się nie zarażać. No to są jedne z tych toalet. O, stary! O, na chwilę. Ty, kij z tymi górami, chodź tu. Zobacz, jaki jest piękny widok na to sanatarium. Ale wiesz, co mi się wydaje? Widzisz te kubki? Tutaj drewno, tutaj metal. Ktoś się wziął za to, za robotę. Wzięli się za to. Dlatego my to szybko ogramy i tak, nic tu nie widzieliście. W sensie ochroniarze, wy to wszystko oglądajcie. A jeszcze na szybko napomkniemy o tym półkolistym. Wtedy była też trochę taka moda, ale uważano, że jak soczewka, jeżeli to jest półkoliste, to lepiej będzie zbierało promienie słoneczne, więc ludzie, którzy tu odpoczywali, właśnie penitencjariusze albo po prostu pacjenci. Albo pacjenci, bo mamy problem z tym słowem, będą zażywać tych kąpieli słonecznych, plus sam obiekt też będzie lepiej nagrzany, bo zbierał słońce. Nie wiem, czy tak jest, ale w to wierzono. Przede wszystkim jest to piękne miejsce i był to szpital gruźliczy, bo nie wiem, czy powiedzieliśmy o tym już. Jeśli nie mówiliśmy, tak. to przede wszystkim chcielibyśmy zacząć od tego, że był to szpital dla gruźlików. No, słychać teraz głośniej kompresor, znaczy nie kompresor, tylko agregat. I tam chłopaki mają maszynę rozstawową. Widać, że wybeszają wszystko i idzie wszystko na... Tu jest metal posegregowany na odzysk, co nie? Standard. Mamy kolejną windę. O, tu nawet drzwi wrzucili. Cały syf. Nasi są chyba gdzieś u góry. O,
i to jest centralna część całego tego szpitala. I tu mamy główne maszyny, no piece. Vitoplex 300, a to już są te nowe. Pomazane sprayami, czuć jeszcze świeżą farbę. Tak. To są piece, tylko nie wiem na co to jest, ale tu takie turbiny porządnie są w środku zainstalowane. Są chyba gazowe. No ale ogrzać taki duży metraż, no to trzeba było też mieć porządny piec, co nie? O, tu widać jak chłopaki kują, bo aż się kurzy, widzicie? Tam leci kurz, tylko nie wiem czy oni tutaj robią, a tam mają postawiony agregat. Ale zejdźmy sobie do piwnicy jeszcze. Może strychem się da przejść tam dalej, to było akurat spoko. Tak, i tu jest dach przy okazji, to możemy też ogarnąć co jak. Ale zobacz jak to już jest dobrze wyczyszczone. Widać, że idą od góry w dół. Tak, tak, Widzisz? tak. Zabezpieczają tak, żeby później nie było Tak. większych zniszczeń. To jest wszystko zabezpieczane, bo tutaj zobacz, do cegły zdrapane. I zobacz, windy jest, silnik. I widać, że zakonserwowany jest w miarę, więc... I dałoby się z tego jeszcze skorzystać. Ależ mocno przecieka dach, to mają kupę roboty tutaj. Ale to jest na 100% przez nich już zrobione, zobacz. To już wszystko posprzątane. Tak, wyczyszczone i robione, żeby na nowo to zrobić. Aha. I tak się zastanawiam, słuchajcie, widzieliście to z drona, rzeczywiście ta historia jest bardzo ciekawa, ale tu można naprawdę fajny dom czasowy z tego zrobić. Pewnie to powstanie z tego fajny dom. Za jakieś 20 lat, 20. A za 2 lata tu już będą ludzie przyjmować. Na tym samym piętrze sądzę, robią właśnie to co tutaj. No skuwają ściany, słychać. Więc po prostu trzeba słuchać, żeby za blisko nie podejść. Tak? Za 10 lat będziemy mogli tutaj normalnie przyjechać z rodziną i pomieszkać sobie. A swoją drogą fajnie to wygląda, że to jest na tyle duże. Cały ten obszar miał 50 parę hektarów. Wiadomo, nie budynek, ale całe sanatorium. I możemy się bawić ciuciubakę z robotnikami i spokojnie sobie robić urbex i tak nas nie złapią. Tak. Ale zobacz już jak swobodnie się też... To jest coś na 8 lat temu. Kurde, robotnicy, ochrona czy cokolwiek innego. Nie wchodzimy czy wchodzimy. A teraz to już jest na takiej zasadzie zabawa w ciuciubabkę z robotnikiem czy z ochroniarzem. Znaczy w najgorszym wypadku to nas wygonią, ale szkoda materiału. Bo miejsce jest super. A, tu są zbiorniki. Śmierdzi ropą. Czyli chyba jednak nie było gazowe, tylko w tych zbiornikach była tankowana ropa. A, na pewno to są zbiorniki na paliwo. Tak. O taki układ kojarzę ze schronów. Na 100%. I tu śmierdzi ropą. Tak. To jest po prostu taki wielki zbiornik. I bez kitu trafiliśmy na ostatni moment, żeby to zobaczyć. Bo tam idą na grubo. Wiadrami przez okna wyrzucają syf. Tu jest dalej ta część techniczna. To chyba wentylatory. Tak, to są wentylatory. Tutaj też z tyłu jakieś, nie wiem, tu rozdzielnie prądu. Tak. Rozdzielnie. To widać, że już nowoczesne to jeszcze, to już nie z tych czasów jak to powstało, ale generalnie całe to składa się w taki sposób. Taki jest półokrąg i z tyłu jest taki cycek i ja jestem w tym cycku właśnie. I w tym cycku gdzieś tu powinno być bodajże krematorium, z tego co pamiętam. Ale na pewno była taka spalarnia ubrań i tych wszystkich rzeczy, które pozostały po chorych, no, którzy nie przeżyli. Tu się leje woda. To tak nieźle. Zobaczcie. Kanalizacja dziurawa, rozbita. Chyba to całe pójdzie, że tak powiem, z dymem i zrównają to z ziemią. Ty, na tą wieżę. Ale na wieży nie byliśmy. Tam by się przydało wejść. Dawaj. No. Dawaj, no bez kitu, trzeba to znaleźć. No ona jest nad nami.
Ta wieża jest bezpośrednio nad nami. Więc trzeba było gdzieś schody znaleźć. Tu byliśmy już. Tu już byliśmy. Chyba tędy było wejście. Bo tu widać... nie wiem, czy tu na kamerze będzie widać, ale tu jest jakby dalsza część tego. Chyba że się wchodziło tamtą drabiną przez budynek górą. Którą drabiną? Tam była klatka schodowa na górę, której to jest do windy. Musisz po tym przyjść. No dobra, to próbuj. Po deskę dasz radę? One się nie zsuną? Nie, raczej nie powinny, tylko że tam nic nie ma, wiesz? Aha. To jest taka nadbudówka i nie ma tam nawet drabiny wyżej. Aha. Jak to wygląda tam? No, niewiele widać. Nic tam nie ma. Czekaj, z tej strony jest te tuby od powietrza, o których mówiłeś. Co? Tam z tej strony było widać te tuby od powietrza, o których mówiłeś. Ale tak to nic nie ma. Dawaj, Słasiu. Przykładem do ściany. To jest, nikt nic nie wiedział. To idziemy tam zobaczyć te pięterko? Tam byliśmy już. Ale na klatkę nie wchodziliśmy. Po tych A jest schodach. wyżej jeszcze można? No były schody. Bo się podjaraliśmy, że tu jest wieżyczka i polecieliśmy tu od razu. Dalej znajduję się w takiej środkowej części. Tak jak znalazłem budynek, gdzie kiedyś było ta, nazwę to spalarnia tych ubrań i pozostałości po tych osobach, które zmarły, to teraz szukam ogrodu zimowego. A co to jest? Co tutaj? Jakieś takie jak podajnik to wygląda trochę. A tu już widać, że szpital, widzicie? Takie są, nie wiem jak to nazwać, takie nakładziny. Czyli możliwe, że tu była izba przyjęć i tam podjeżdżała karetka i to by się zgadzało. No, dokładnie tak. I to było, jak już potem, no już tam po 1980 roku przerobili to z sanatorium właśnie na taki zwykły szpital i to by było, te obicia by wskazywały na to. Tak tutaj, no dokładnie, tutaj mógł być podjazd dla karetek. Jeszcze jakieś stare, wiem co to było. Tu jeszcze miał mieszkanie lekarz prowadzący, więc możliwe, że to było właśnie dla lekarzy taki dom postawiony. I to by się zgadzało, bo nie chcę wchodzić po tych schodach, bo widzicie jak one wyglądają. Ale to wygląda, to nie wygląda jak szpital, to wygląda bardziej jak dom. W ogóle też taka ciekawostka, jak czytaliśmy właśnie o tym miejscu, to ten szpital był wyłożony linoleum, a ściany były takie na płasko właśnie, żeby te drobnoustroje nie osadzały się na ścianach. Ci penitencjariusze mieli takie spluwaczki specjalne, takie osobiste, właśnie do użytku osobistego, no i chusteczkę jednorazową, znaczy nie, wielorazową, którą używali przez jeden dzień, później była oddawana właśnie do dezynfekcji, no i po dezynfekcji już musiała chyba bodajże przez godzinę leżeć w 100 stopniach. Patrzę z tą wieżą, jeszcze coś kombinuję. Ja idę po tym strychu. W ogóle zobacz, jak zeskrobali tutaj to wszystko z tych ścian i posprzątali, to wygląda naprawdę całkiem nieźle. A zaraz pójdziemy do tych pięter niżej. W ogóle najprawdopodobniej gdzieś tam Kuba chodzi. Hopping, no na bank. No na bank, szczególnie, że to jest winda, a tu jest koniec tej windy, w sensie podłoga. Dalej panowie budowlańcy sobie ogarniają. Wyobraźcie sobie, jaki to jest znak czasów, że jeszcze 100 lat temu dla ludzi to było normalne, że ktoś złapał gruźlicę, że właśnie wielu ludzi umierało, trzeba było robić dla nich specjalne, właśnie tu byliśmy, trzeba było dla nich robić specjalne sanatoria, dbać o nich najlepiej jak się dało.
i dzięki postępowi nauki, medycyny właśnie zrobiono te szczepionki, zrobiono właśnie leczenie antybiotykami, dzięki czemu tak naprawdę takie sanatoria stało się zbędne, po prostu ludzi było łatwiej wyleczyć. Siemano. Myślałem, że zajdę ci od tyłu się wystraszę. No, głupi pomysł. Co tam? Wiesz co? Spotkaliście tych robotników? Nie. Ja też nie. Wiesz co, tak ciociu babkę się z nimi bawimy, bo były makity, generatory i tak dalej, że tak cały czas przychodzimy, odchodzimy. Próbowaliśmy na wieżę w Wisie, ale niestety nie ma wejścia żadnego. No. I tyle sobie chodzimy, zwiedzamy. I generalnie to miejsce jest kozackie, jest przeogromne. Ostatnio jak go widziałem, to poszedł do głównej części. Okej. Miejsce w tym przypadku po prostu jest przepiękne z zewnątrz. No, jest on, ten budynek wzorowany na jakimś niemieckim sanatorium, również właśnie w takim kształcie i wygląda wprost przepięknie. Widzicie to? No to jest cudowne po prostu. Jak Hogwart. Zamek, co prawda sanatorium, chciałem powiedzieć zamek z baśni jakiejś, ale to jest sanatorium. No ale mimo wszystko jest piękne. A, narzędzie stoją, no. Bo oni tam w prawo są. Tam jakbyś poszedł, to No zobaczcie się, w drugą stronę, to nie? Rzeczywiście ładne tu są widoki. Zobaczcie zresztą sami. Kurde. No właśnie przy gruźlicy najważniejsze jest to, aby dużo odpoczywać i mieć świeży dostęp do świeżego powietrza. Oni jeszcze tak leczyli, że dawali tym ludziom dużo jedzenia i oni mieli tyć, że niby to nadjedzenie, nie pamiętam. Że generalnie niby jak będziesz dużo jadł, tak jak babcia ci dawała zawsze, to że będziesz zdrowy. A druga sprawa jest taka, że dopiero chyba w 1944 roku w Stanach wynaleźli jakiś lek, który był podstawą do opatentowania antybiotyku na gruźlicę. Tam było jakieś przejście, czekaj. O. I dopiero od tamtego czasu zaczęły się badania nad tą chorobą i finalnie mogli zacząć leczyć ludzi. Ty, to są zasłony. Pomiędzy... Co? Ja już tu byłem. Tak? Pomiędzy łóżkami. No, rzeczywiście, to jakby te dwie sale były podzielone. Tak, bo tu były dwie sale. I zobacz, jaki system wentylacji był. Dokładnie. Tam szły rury, żeby mieli zawsze dostęp do świeżego powietrza, co nie? To co, szukamy Konrada? No. Wiesz co, tu ja szukałem ogrodu zimowego. I ja nie wiem, czy oni w tłumaczeniu ogrodem zimowym nie nazwali tego fragmentu. Widzisz? Ale w sumie tych arkad, co nie? Że ludzie wychodzili, mogli sobie tutaj spacerek zrobić, pojawić na ławce. Tak. Szczególnie, że ten ruch mieli ograniczony, nie mogli tak za dużo spacerować też. O, Ricky Morty tam jest graffiti. Ale mistrzowsko to wygląda. Właśnie największe wrażenie robi to od zewnątrz. Tak. Chyba, że z tyłu masz dziurę. A, dziękuję. I tak się złożyło, że wszyscy się spotkali w jednym miejscu. A, no i udało nam się znaleźć. Mówię, że ciężko się znaleźć, a jak zobaczycie, tam już widać Kubę i Łukasza. 3, 4 i tutaj kończy się nasza wyprawa po opuszczonej siedzibie gruźlików. Jeśli doceniacie naszą pracę, zostawcie subskrypcję, dzwoneczek. Pamiętajcie o patronach, dziękujemy, że nas wspieracie. No i fajnie, dzięki pa. Dzięki pa. 3, 4. Do zobaczenia na następnej wyprawie. 3, 4. Improwizacja nam nie wychodzi. Dudu. Dudu.